Są dekady, w których nic się nie dzieje i są tygodnie, w których dzieją się całe dekady. Mam coś do przekazania, a raczej nie nagrywam, kiedy nie mam. Ten kryzys bankowy to jedno, ale jesteśmy na progu dużo większej rewolucji. Część osób oczekiwała, że będzie koniec świata, wybuchnie wojna albo jakaś katastrofa. System bankowy podlega potężnej transformacji. Sztuczna inteligencja, rewolucja technologiczna, która ma miejsce. Bo mamy płonącą Europę. Paryż płonie, 1,5 miliona osób na ulicy, jak nie więcej. Jeżeli to się wydarzy, to możemy to wprost nazwać transferem majątku. Nikt nikomu nie chce pożyczyć pieniędzy. Postępu technologicznego nie da się zatrzymać, bo sztuczna inteligencja będzie za chwilę przewyższać naszą inteligencję. Kim my jesteśmy? Co czyni nas ludźmi? Kładę hipotezę na ten stół, że oni też tego nie rozumieją. Naprawdę ogromna praca przed nami. Praca z naszą świadomością, naszą dojrzałością, naszą moralnością przede wszystkim, aby sztuczna inteligencja nam służyła. Gościem dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Szewczyk. Kobieta alchemik. Na co dzień pomaga swoim klientom zamieniać fiducjarne waluty na prawdziwe pieniądze, czyli fizyczne złoto i srebro. Pasjonatka finansów, astrologii i fizyki kwantowej. Zapraszam Cię na długo wyczekiwany materiał z Kasią Szewczyk, ale zanim zobaczysz ten materiał i usłyszysz odpowiedzi na moje trudne pytania dotyczące marca 2023, jeszcze niespodzianka dla Ciebie. Mianowicie nagraliśmy ostatnio z Kasią materiał, który nigdy nie ukaże się na YouTubie. Żeby zobaczyć ten materiał, niepubliczny materiał, wystarczy, że w linku poniżej zostawisz swojego maila, no i materiał trafi do Ciebie. Ale jeszcze dla Ciebie kolejna niespodzianka. Przygotowujemy kolejny film z Kasią. I żeby tego filmu nie przegapić, daj suba na kanale, a tymczasem zapraszam do oglądania. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Witaj na moim kanale. Dziś po raz kolejny moim gościem jest długo wyczekiwana Kasia Szewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. No i co? Marzec 2023 za nami. Prawie za nami. Ale można powiedzieć, że końcówka marca. Tak, końcówka marca, więc można powiedzieć, że cały miesiąc za nami. Ponad rok temu, tak to chyba było, nagraliśmy film i sporo było tych takich jakichś wątpliwości, obaw, strachu, oczekiwań wśród niektórych widzów na pewno. Myślę, że może przy tej oglądalności nawet wśród wielu widzów. Dostawałem sporo wiadomości, informacji, co w tym marcu będzie, a teraz dostaję sporo informacji, no i co? Marzec przyszedł i nic się nie stało, nic złego się nie stało, że wydawało nam się, że ona jakoś specjalnie straszy. Dlaczego ta Kasia tak straszy? Dostawałem też sporo takich informacji, muszę powiedzieć wprost i wam, bo nie mówiłem i tobie, Kasiu, zresztą ty o tym też wiedziałaś. Dlatego też tutaj dzisiaj nagrywamy, bo chciałaś nie sprostować, ale powiedzieć, co miałaś na myśli, jak to faktycznie się wydarzyło, no i że co, w tym marcu... No to dobra, to oddaję głos, Masiu. Kasiu, no bo oddaję, no Dobrze, to co? czyli rozumiem, że część osób oczekiwała, że będzie koniec świata, wybuchnie wojna albo jakaś katastrofa i teraz się nic nie wydarzyło i przez te 1,5 roku żyli trochę w strachu. No i teraz nadeszła ta chwila, żebym to wytłumaczyła. Myślę, że przyzwyczailiśmy się, Kasiu, w ostatnich 3 latach do takich naprawdę czarnych łabędzi, które paraliżują nie tylko życie, ale też rozum, no bo i pandemia, i lockdowny, i wojna. No, jednego dnia to się wszystko wydarzyło, że coś się wydarzyło dużego, że lockdown, że w telewizji widzimy różne rzeczy, a wojna to też przecież był sygnał i wiadomości jednego dnia na cały świat, więc myślę, że być może wielu spodziewało się czegoś takiego nagłego jednego dnia. Okej, to ja może zacznę od takiego cytatu. Są dekady, w których nic się nie dzieje. I są tygodnie, w których dzieją się całe dekady. I tym cytatem chyba skwitowałabym właśnie marzec 2023. Ja oczywiście się odniosę do tego, co powiedziałeś, do w zasadzie tych zapytań, tak, osób, które żyły w jakimś rodzaju niepokoju przez ten czas i teraz mają taki poziom trochę rozczarowania. Ja może zacznę od takiego trochę przekornego pytania, czy aby na pewno podświadomie nie oczekują, żeby się coś takiego wydarzyło, jak wojna, katastrofa, tak zwany koniec świata. Bo ja absolutnie nie miałam takiej intencji, ja wręcz powiem, że ja codziennie rano jak wstaję, to zadaję sobie takie pytanie, co wspaniałego, cudownego masz dla mnie w wszechświecie. I owszem, te 1,5 roku było na pewno dość ciekawe, tak? Ale marzec chyba wybija się na tym tle. Ja przypomnę, że jakby te słowa będziemy mieli czas do początku marca, padły w nagraniu Squid Game. To było takie jedno z bardziej spektakularnych, jeżeli chodzi o oglądalność nagrań. I chcę się do tego bardzo odnieść, tak? Ja nawet sprawdziłam, w której minucie te słowa padły, więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to
Niech sięgnie, tak? To była 39 minuta, 55 sekunda tego filmu. I oczywiście nie można wyrywać słów z kontekstu, tylko trzeba je ubrać w kontekst. I kochani, cały film był właśnie o tym, o czym jest tytuł filmu, czyli Squid Game, o wyjściu z gry. Przypomnę, że ten serial był o makabrycznej grze, którą skończyć można tylko w jeden sposób. Jeżeli wszyscy dogadają się i z niej po prostu wyjdą, zrezygnują z dalszej kontynuacji gry. I cały film, ten, jak i każdy następny, był o budowaniu naszej świadomości. Ja przez te 1,5 roku nie straszyłam was, tylko zachęcałam do tego, abyśmy wszyscy razem podnosili świadomość. I dla mnie to oznaczało tyle, żebyśmy pogłębiali naszą wiedzę z wielu dziedzin, ale poza tym głównym nurtem. Przynosiłam książki, które sama przeczytałam, które polecałam, że warto przeczytać. Polecałam filmy. Zachęcałam was również w zasadzie w każdym nagraniu do tego, aby systematycznie wychodzić z systemu finansowego, bo zaczyna się walić w posadach. I jeżeli ktoś te 1,5 roku spędził na tym, żeby się zamartwiać, żeby oczekiwać właśnie czegoś strasznego i spektakularnego, no to jest sam autorem tych swoich emocji. I oczywiście można te resztki energii teraz przeznaczyć na to, żeby powiedzieć, że to czyjaś wina, albo stanąć w prawdzie i zobaczyć, co tak naprawdę mamy w środku. Ile frustracji, ile lęków, ile obaw i ile wydrukowanej przez lata takiej niepewności, że sami sobie poradzimy. I to powoduje, że nasza świadomość kieruje nasz wzrok w pierwszej kolejności właśnie w te niefajne rzeczy. I szczera prawda jest taka, że to wy wypełniliście te moje słowa tym, co mieliście w sobie. I jest taki eksperyment, który tu przytoczę, żeby to było łatwiej zrozumieć, w którym ludzie dostają po prostu narysowany fragment jakiejś figury geometrycznej albo wyraz, w którym są wyciągnięte litery, wymazane. I nasza świadomość, nasz mózg jest niesamowity, tak? Bo zawsze potrafi uzupełnić tą figurę geometryczną, czy ten wyraz potrafimy przeczytać, tak? Ale uwaga, my zawsze uzupełniamy to tym, co mamy w sobie. Jeżeli ktoś nigdy w życiu nie widział torusa, to nigdy go tam nie namaluje. Jeżeli ktoś dostałby słowa napisane w obcym języku, jeszcze z wymazanymi literami, w życiu nie jest w stanie ich przeczytać. Dlatego tym, którzy to pytanie zadali, ja dziękuję, dlatego że tymi słowy jeszcze mocniej podkreśliliśmy, jak ważne jest budowanie świadomości, że ona jest tak niezbędna, żeby ten wsad, co to jest w nas, było tak bogate, żebyśmy potrafili wypełnić to czymś więcej niż tylko lękiem. Bo w żadnym filmie nie mówiłam o tym, że mamy koniec świata. Ja tylko wam mówiłam, co się może wydarzyć. Ja sobie też zdaję sprawę, tu dodam, że na pewno też nie chodziło tylko o ten film z listopada 2021, ale o tym, gdzie mówiłam o Natalii, Ali, Tomku, Oli. Nie powiedziałam nic, co się obecnie nie wydarza. Wręcz wydarza się dużo więcej. Wiele osób już o tym oficjalnie mówi, tylko być może ode mnie usłyszeliście to albo po raz pierwszy, albo w jakiś sposób to was wtedy dotknęło. Ale dzisiaj to wszystko się dzieje. Jesteśmy wpychani w pewnego rodzaju konflikt, tak? Co nie znaczy, że mamy się stąd ewakuować. Mamy się nie dać po prostu. I jeszcze jedna rzecz, którą jak tu jestem przy głosie, to pozwól, Grzesiu, że tylko uzupełnię. Bo nie tylko te głosy do mnie dotarły, ale również dotarły takie, że być może te nasze rozmowy są za spokojne, za dużo ja mówię, za mało Grzesiu, że brakuje takiej jakiejś debaty, polemiki, czy tego, żebym ja mocniej ludzi przekonywała do pewnych rzeczy, do swoich tutaj myśli. Nie podejmuję tej rękawicy. Powiem tak, że świat jest już wystarczająco w stanie wewnętrznej walki i nie ma takiej potrzeby, że jeszcze bardziej rozbujać to wahadło. Im bardziej przeciągamy wahadło w swoją stronę, to tym bardziej ono się odchyli dokładnie ten sam kąt w drugą stronę. Czyste prawo fizyki. Dlatego im bardziej my wewnętrznie jesteśmy skłóceni sami ze sobą, mówimy, robimy, myślimy coś innego, jesteśmy skłóceni z naszym otoczeniem, z sąsiadami, z bliskimi, z pracownikami, pracodawcami, tym bardziej wszechświat odpowiada tym samym.
czyli walką, którą my jeszcze nie widzimy jako ci, którzy jesteśmy twórcą tego, tylko widzimy, że ten wszechświat chce z nami walczyć i my też stajemy do walki. Więc chciałabym tylko to tak gwoli uzupełnienia. No myślę, że może to dostarczy nam dosyć dużo wrażeń. No myślę, że początek mocny dla wszystkich, którzy ten film oglądają i pamiętają film Squid Game albo nie. Dla tych, którzy nie pamiętają, to zapraszamy po tym filmie do powrotu do tego mocnego odcinka, to jeszcze bardziej zrozumiecie ten początek. To chciałbym naturalnie, Kasiu, nie walcząc i nie robiąc tego wahadła, bo faktycznie nie jest to debata, gdzie ja się nie zgadzam, bo dlaczego się z Kasią zgadzam? Nie dlatego, że ją lubię, bo ją lubię bez zgadzania się. po prostu wszystko, o czym ona mówi, to ja wiem, tylko bo ja też się tym interesuję. Nie byłoby mnie tutaj, gdybym się tym nie interesował i dzisiaj rozmawialiśmy przed nagraniem, o czym będzie. Tak. I w zasadzie 95% to ja wiem. Może się pojawiła jakaś jedna nazwa, jakieś jedno nazwisko i mówię, tego nie kojarzyłem, ale wszystko wiem. Tylko ona to tak ładnie układa i potrafi to opowiedzieć w tak prosty sposób, trudne rzeczy. I ja też dodam tutaj, bo to dla słuchaczy, którzy mają jakby powód, żeby teraz też coś pisać, że to jednak by woleli taką polemikę, to naprawdę też jest ukłon Grzegorza w stronę słuchaczy, bo zawsze przed nagraniem rozmawiamy, że jeżeli mam coś do przekazania, a raczej nie nagrywam, kiedy nie mam, to tak się dogadujemy, że Grześ oddaje mi po prostu głos. I za co jestem mu bardzo wdzięczna, ale myślę, że ze strony wielu również podziękowania w twoją stronę. Myślę, że tak, bo w ciągu godziny jesteś ty w stanie przekazać bardzo dużą wiedzę, patrząc na tą kartkę, która jest przed tobą. Moja mapa myśli. To jest ogromna. Dobrze, no to idźmy w kierunku tej mapy myśli. Mówiłaś, że w ciągu, mówiąc o tym cytacie pięknym, który mówi wszystko, że w ciągu tygodni dzieją się dekady. Marzec za nami. Brzmi to, jakby faktycznie w marcu całe dekady się wydarzyły. Zatem co się wydarzyło, a czego nie zauważyliśmy albo nie doceniliśmy, że tak dużo w tym marcu się wydarzyło. Jesteśmy chyba coraz bardziej przyzwyczajeni do tego, że dzieje się coraz więcej. Gotowanie żaby jest tak szybkie, że może nawet nie zauważamy, że to tyle zmian za nami już. Mówimy często o świecie wirtualnym, ale czasami też wychodzimy do tego świata rzeczywistego i mamy dla was bardzo dobrą informację. Kasia, bo ja będę wtedy na wakacjach. Kasia pojawi się w świecie rzeczywistym, czyli na żywo będzie można ją spotkać. Kasiu, gdzie? 15 kwietnia, Arena Gliwice, konferencja Czego lekarz ci nie powie. Nie zmieniłam kwalifikacji, lekarzem nie jestem, ale myślę, że będę mówiła troszeczkę o zdrowiu w kontekście finansów. Super, zapraszamy. Zapraszamy. Tak, no i tak właśnie uzgodniliśmy, że nie będziemy opowiadać, co się wydarzyło przez 1,5 roku, bo byśmy musieli tydzień nagrywać, tylko ujmijmy te ostatnie wydarzenia. Tak? Oczywiście to nie są wszystkie wydarzenia. Najpierw sobie zobaczmy taką trochę scenę geopolityczną, bo mamy, powiedziałam nawet, płonącą Europę. Jest Francja. Gorąco tak we Francji. Strajki, ludzie wychodzą na ulicę. Mamy Wielką Brytanię, gdzie też ludzie strajkują. Teraz rozmawialiśmy tak, że w Izraelu tak, się zaczęły strajki. Teraz w Niemczech tak, wszystkie firmy powiązane, czy może większość firm powiązana z Deutsche Bankiem też ogłasza, że zacznie strajkować. A jednocześnie patrząc na wschód, obracając się w naszą prawą stronę, widzimy, że tam ponad wszelkimi podziałami dogadują się ze sobą Arabia Saudyjska, Iran, dogadują się już teraz Arabia Saudyjska i Syria, co się wydawało do tej pory czymś absurdalnym. Precedens, nie? Można powiedzieć, że kraje BRICS umacniają się. I chcą się rozszerzać. Chcą się rozszerzać, jak najbardziej. Tu zgłasza swój akces Argentyna, Iran. Także mamy tutaj przeciwwagę sił. Mamy wizytę prezydenta Chin w Moskwie, która już za nami, gdzie w ostatnich słowach pożegnalnych, które gdzieś tam zostały wychwycone dosłownie, mówią do siebie: w tej chwili zachodzą epokowe zmiany, jakich nie widzieliśmy od 100 lat. I to my razem napędzamy te zmiany. I to są słowa Xi Jinpinga do Putina, więc coś jest na pewno na rzeczy i widzimy, że ta waga świata przechyla się na stronę ewidentnie wschodu. Siła narasta, tak? Mamy teraz jeszcze informację, że na początku marca w Iranie wojska irańskie, chińskie i indyjskie prowadziły manewry wojskowe wspólne, ale w tych wschodnich terenach dzieje się jeszcze dużo więcej, ale to będziemy może pod koniec filmu o tym mówić.
Także to taka scena geopolityczna, gdzie widzimy, że Europa, Stany Zjednoczone mają poważne problemy i to i gospodarcze, i finansowe. Sypie się system finansowy, a Wschód rośnie w siłę. Tak, Kasiu, ale kwestie wojskowe, tak to można powiedzieć, no bo tego się dzieje najwięcej. Podałaś kilka przykładów i faktycznie gdzieś tam kraje się zbroją, na wschodzie się dzieje. Tu widzimy kolejne zbrojne jakieś akcje. Widzimy też koktajle Mołotowa na ulicach Francji. Paryż płonie, 1,5 miliona osób na ulicy, jak nie więcej. Mówisz o tych takich gospodarczych rzeczach, które się dzisiaj dzieją i będą się działy, no bo jeśli się to dopiero zaczyna, to się zacznie rozlewać strajki właśnie Deutsche, całej tej kolei niemieckiej. Ale chyba wszyscy w ostatnich tygodniach, tak to trzeba powiedzieć, najbardziej mamy w głowie jednak sprawy finansowe, czyli jednak te banki, które chyba 16, tak? Bank w wielkości w Stanach najpierw upadł i od tego zaczęły się jakieś niepokoje na pewno w głowach nawet Kowalskiego i Nowaka, którzy nie interesują się, ale wiadomości obejrzeli i o tym usłyszeli. I może nie do końca jeszcze łączą kropki, że coś się może wydarzyć, ale już o tym wiedzą. Jak to będzie dalej postępować? To znaczy, jak to będzie dalej postępować, to możemy tylko sobie trochę pogdybać. Natomiast chciałabym trochę szerzej pokazać dla tych, którzy niedokładnie śledzili, co się działo, co ma miejsce obecnie i na tej podstawie, bo znając historię, możemy lepiej prognozować przyszłość, tak? Więc mamy początek w zasadzie marca i mamy pierwszy bank w Stanach Zjednoczonych, to był Silicon Valley Bank, który ogłasza upadłość. I co tam się tak naprawdę wydarzyło, tak? Myślę, że to była bardzo bezsenna noc, może nawet bezsenny weekend dla wielu inwestorów. System bankowy w Stanach Zjednoczonych wygląda trochę inaczej niż w Europie, więc też na tej podstawie chciałam to opowiedzieć troszeczkę, żebyśmy nie wpadali od razu w totalną panikę, że nasz system za chwileczkę polegnie w gruzach, tak jak i tamten, ale amerykański Silicon Bank był bankiem głównie dla, można powiedzieć, specyficznej grupy inwestorów. Tam lokowali pieniądze, można powiedzieć, przedsiębiorcy z Doliny Krzemowej i startupy. Tak. I można powiedzieć, że klienci nie mali, tak? Dlatego że w strukturze banku było naprawdę sporo depozytów, powyżej $250,000. To jest ważna kwota, dlatego że do tej kwoty, tak jak nasz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, można powiedzieć, zabezpiecza rachunki do €100,000, tam ta kwota $250,000 to była taka kwota graniczna. I już jakby problemy się zaczęły wcześniej, bo duzi inwestorzy, którzy mają, jak się domyślamy, większą wiedzę i takim przykładem jest Peter Thiel. Dla tych, co nie wiedzą, to człowiek, który z Elonem Muskiem zakładał PayPala. 8 marca, czyli dosłownie na dzień, 2 przed upadkiem banku, wyjął sporą kwotę. Z tego to słyszałam również gdzieś tam chyba izraelskie fundusze też zachęcały swoich klientów do tego, aby te pieniądze z tych banków wyjmować. A ponieważ bank te depozyty klientów za zgromadzone tam pieniądze kupował obligacje rządowe długoletnie przy, uwaga, blisko zerowych stopach procentowych, problem się zaczął pojawiać, kiedy amerykański bank centralny zaczął stopy procentowe podnosić. No jakże to może się wydarzyć, że przecież bank, który inwestuje w obligacje, które się wydają tak bezpieczne, nagle może mieć problemy. I tutaj pozwólcie, że dosłownie krótka lekcja ekonomii, bo ona jest tak potrzebna, żebyśmy zrozumieli, co tam się wydarzyło. To potem Dawid może nam jakoś ładnie przedstawi, tak? Bo ja to tak brzydko zrobiłam, ale generalnie chodzi o to, że obligacja to cena i taki kupon odsetkowy, czyli oprocentowanie. Kiedy obligacja, dajmy na to, jest warta 100 jednostek, obojętnie czego, i stopa procentowa jest bliska 0, to jeżeli zaczniemy te stopy podnosić, to się przesuwa, a to się kurczy, czyli cena się zmniejsza. I nic by się w tych bankach wielkiego nie wydarzyło, gdyby nie to, że zaczęli inwestorzy wyciągać pieniądze. I bank w pewnym momencie musiał zacząć pozbywać się tych obligacji. I nie po 100, ale powiedzmy po 70 jednostek, tak? Czyli kapitał zaczął topnieć. Mamy pewien punkt graniczny, w którym się okazało, że jest mniej kapitału niż osób, które są chętnych do wyjęcia z banku pieniędzy. To jest, żeby łatwiej to było zrozumieć. Wyobraźcie sobie, że
waszym bardzo cennym majątkiem jest bryłka lodu. I w naturalny sposób idziecie ją zanieść do lodówki. I w tym zamrażalniku panuje temperatura ujemna, kiedy lód się nie topi. Ale nagle komuś wpada do głowy, żeby tą temperaturę podnieść. I ona się staje dodatnia. Co się dzieje z lodem? Znika. Topnieje. Topnieje. Otwierasz lodówkę, albo widzisz, że sąsiad otwiera lodówkę i ta bryłka lodu jest coraz mniejsza. Co robisz? Biegniesz po swoją. A ta temperatura rośnie, bo w ciągu roku Bank Centralny Stanów Zjednoczonych praktycznie od 0 doszedł do 5%. W związku z czym bank w pewnym momencie musiał ogłosić upadłość. I to nie jest jednorazowy przypadek, bo takich banków, jak się okazało później, bo dziennikarze, oczywiście prasa do wszystkiego dotarła, takich banków o takiej strukturze majątkowej było sporo. I gdyby te obligacje dotarły do końca tego okresu wymagalności, nic by się nie wydarzyło. Ale przyspieszenie wyprzedaży spowodowało tak zwany run na banki i katastrofę. I oczywiście ta bezsenna noc dotyczyła nie tylko depozytariuszy tego Silicon Banku, ale też Signature Bank. I w kolejce stanęły kolejne banki, First Republic. I tak naprawdę to były chyba dwie najbardziej bezsenne noce, na pewno dla wszystkich inwestorów, ale nie tylko, uwaga, z Ameryki. Jest taka polska spółka notowana na giełdzie, spółka notowana na polskiej giełdzie Huge. Nie wiem, czy słyszeliście. Spółka gamingowa, która w tym momencie w tym banku miała 25% swojego kapitału obrotowego. Co to znaczyło, jeżeli by Fed nie uratował tego banku? Że nie tylko spółki, które amerykańskie miały tam kapitał, ale także polskie spółki z GPW miałyby problemy, tak? Więc jak widzimy w czasach globalizacji, gdzie ten kapitał może przepływać z miejsca na miejsce, jest transgraniczny, to problem jednej instytucji może rodzić problemy wielu instytucji. No i oczywiście możemy powiedzieć, że mieliśmy tutaj déjà vu, bo cóż to nam przypomina ta sytuacja? Lehman Brothers, 2008 rok, prawda? 2008, nie tak dawno, nie? W zasadzie nie tak dawno. I popatrzcie, jak szybko powtórka z rozrywki. Można powiedzieć, że tamte problemy nie zostały wcale rozwiązane, tylko zasypane dodrukiem. I tutaj uwaga, jakie lekarstwo znaleziono na ratowanie tego systemu, do tych banków? Dokładnie takie samo. Czyli ponownie zebrali się, jak to nazywam, wszyscy święci, czyli amerykański bank centralny łącznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych i ogłosili, że rzeczywiście dokapitalizują i uratują wszystkie depozyty, nie tylko do tych $250,000, ale absolutnie każdy depozyt. I na dzień dzisiejszy stworzyli jeszcze cały wielki fundusz ratunkowy, w którym każdy z banków, który ma problemy, może się tam podpiąć jak do kroplówki i zaczerpnąć świeżej gotówki, tak? Po to, aby przede wszystkim uratować nie tylko system, bo tu my widzimy, że ratują nasze depozyty, ale tak naprawdę ratują cały system finansowy i przede wszystkim obligacje. Obligacje, które zaraz po derywatach, czyli instrumentach pochodnych są niewyobrażalnie ogromnym rynkiem finansowym, a tak naprawdę wielkim długiem. No ale jak mówi się, że w Ameryce mamy trzepot skrzydeł motyla, tak w Europie mamy huragan. Albo tsunami. Chyba wolę huragan. Ale nie musieliśmy długo czekać, tak? Bo 15 marca, czyli niespełna 5 dni później, po tym feralnym piątku, kiedy upadł Silicon Valley Bank, Credit Suisse, czyli zobaczcie, szwajcarski bank, tak? Z czym nam się Szwajcaria kojarzyła? Z bezpieczeństwem przede najbardziej bezpiecznym miejscem, tak? Jeśli chodzi o bank. Dokładnie. I nagle się okazuje, że Credit Suisse ma bardzo poważne problemy i Credit Suisse ściąga za sobą w zasadzie cały sektor bankowy w Europie. I tutaj zaczyna to już dotyczyć nie tylko depozytariuszy, ale również akcjonariuszy. A nagle giełda, wszystkie indeksy oparte o wskaźniki bankowe, akcje banków zaczynają pikować w dół. W zasadzie prawdopodobieństwo upadku Credit Suisse było wyceniane w momencie, gdy to się działo na 47%, czyli praktycznie pół na pół. No i tutaj znowu mamy ratunek. I teraz ponownie, tym razem szwajcarski bank centralny, tym razem kolejna kapitalizacja, $54 miliardy dopompowane. I tutaj mamy koło ratunkowe w postaci kolejnego wielkiego banku, który do tej pory był konkurentem Credit Suisse, czyli UBS. Za ułamek wartości kupuje Credit Suisse.
I też mamy pewną wskazówkę do tego, co będę chciała wam powiedzieć dalej, bo w moim przekonaniu oczywiście, to jest moja osobista opinia dla jasności, żebyście teraz nie popadali znowu w jakieś skrajności. My będziemy niebawem oglądać taką sagę. I kolejny bank, bo już słyszymy, że teraz Deutsche Bank, że pewne brudy zaczynają wychodzić z podziemia, tak? Na pewnym nagraniu o marcu też o tym mówiłam, co to za zjawisko, kiedy rzeczy, które były do tej pory ukrywane, czyli to, że pewne depozyty nie były ubezpieczone przed wzrostem stóp procentowych, że te struktury bankowe, struktury aktywów nie były właściwie zarządzane. Teraz te wszystkie bolączki zaczynają się pojawiać, oglądają światło dzienne, tak to nazwijmy. Niestety my jesteśmy, można powiedzieć, tymi, którzy emocjonalnie z tego niestety cierpią na tym, prawda? Bo to nas dużo kosztuje, że słyszymy, że tu i ówdzie i co tu robić, tak? Wyjmować pieniądze z banku, nie wyjmować. Ja powiem tak, struktura systemu bankowego w Europie jest dużo bardziej stabilna versus Stany Zjednoczone, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, co się wydarzy, jeżeli wybuchnie prawdziwa panika. I tak jak wszędzie, tak, jeżeli gdzieś ktoś ogłasza pożar, a jest tłum ludzi, to jest największe ryzyko, tak? To nie ten pożar jest tym ryzykiem, tylko ten biegnący tłum ludzi jest tym ryzykiem dla tych, którzy się w tej przestrzeni znaleźli. Więc moja rola jest taka, żebyśmy się zastanowili wcześniej, zanim jeszcze te pożary zaczną wybuchać, co robić. Natomiast w moim przekonaniu takie zjawiska będą coraz częstsze, dlatego że uważam, że tu nie chodzi tylko o to, że ten system bankowy jest źle zarządzany, tylko moje przekonanie jest takie, że tu chodzi jeszcze coś więcej. Mhm. No właśnie, bo mówisz o Stanach, dobrze, że wróciłaś do Europy, bo myślę, że naszych widzów bardziej, nie wiem, że nie interesuje to, co się dzieje na rynku finansowym światowym, no bo przecież ten rynek światowy, czyli amerykański, wpływa na cały nasz europejski i nasz lokalny, polski. Ale właśnie tak się zastanawiam, o co to chodzi i myślę, że wielu naszych widzów miało najpierw pytanie w głowie takie, co z naszym sektorem bankowym, co z naszymi bankami i co z naszymi pieniędzmi, które w tych bankach są w jakiejś części, no bo przecież wszystkiego nie możemy mieć w jakichś innych miejscach, czy zamienione na inwestycje, to jest wiadome, bo po prostu prowadząc firmę się nie da dzisiaj. Tak, my dzisiaj mamy przede wszystkim, Grzesiu, wtrąca się kryzys płynnościowy. Dokładnie. Więc to jest też taka informacja dla wszystkich przedsiębiorców, żeby się nie przeinwestować, że dzisiaj kryzys płynnościowy polega na tym, że to, co się dzieje, to właśnie jest to, że nikt nikomu nie chce pożyczyć pieniędzy. Bo każdy się boi. To jest dokładnie odzwierciedlenie 2008 roku. Czy możemy to jakoś zmienić? W sensie my jako przedsiębiorcy. Myślę, ja tak od wielu miesięcy mam coś takiego, że jak tylko dostajemy fakturę, to od razu puszczamy przelew. Nie czekamy, nie przeczekujemy, nie czekamy na dzień płatności, czy nawet po terminie, tylko wysyłamy pieniądze od razu. Czy to jest jakieś małe mini rozwiązanie, czy to jest za mało? To na pewno jakieś mini rozwiązanie, tylko pytanie, ilu przedsiębiorców może sobie na to pozwolić. No to jest inna sprawa. Bo to jest jakby jedna rzecz to jest chęci, a druga rzecz to są możliwości. No tak, no bo przy ogromnej skali to też ogromne kwoty mogą być zamrożone i cash flow faktycznie wtedy się traci w ciągu jednego dnia. No dobrze, Kasiu, to wrócę do tej mojej myśli, czyli myślę, że odpowiedziałaś na pytanie, które tliło się pewnie w głowach nas wszystkich o ten pożar i panikę, to myślę, że mamy inteligentnych widzów i wiedzą jak się zachować. To drugie pytanie, o co tu chodzi właśnie? Bo te banki mówisz, czy ja wam powiem, to czasem nie będzie, przepraszam, czy to czasem nie będzie problemu, który pojawił się znikąd, a później jakiegoś rozwiązania. No przecież pojawił się problem, to my również dla was mamy rozwiązanie. Czyli jakby stary temat, tak? Stwórzcie problem, stwórzmy problem i dajmy rozwiązanie. Zaznaczę po raz kolejny. To jest jakiś tam ciąg myślowy, z którym się możecie absolutnie nie zgodzić i który wcale nie musi być prawdą, ale widzę to tak, że który sektor jest bardzo ważny dla gospodarki? Gdzie powstaje PKB tak naprawdę w gospodarce? To mali i średni przedsiębiorcy, prawda? 70% tak. Chyba nawet ponad. Tak. I teraz u nas może w Polsce jest to mniej znaczące, może my tego tak bezpośrednio nie widzimy. Ja się odniosę do tych Stanów Zjednoczonych z tego powodu, że tam struktura bankowa jest trochę inna niż u nas. Jest dużo więcej mniejszych banków i potem są takie molochy jak JP Morgan, HSBC, Goldman Sachs, tak? I mały klient jest generalnie obsługiwany przez mniejszy podmiot, przez mniejszy bank, tak? Ogromny klient, duża korporacja,
przez duże banki. Bardzo często jest tak, że ten mały przedsiębiorca, który prowadzi jakąś tam niewielką firmkę, nawet nie ma szans się tam umówić z kimś na negocjację umowy kredytowej z takim wielkim bankiem, prawda? I teraz te problemy na skutek podnoszenia stóp procentowych, które obecnie doskwierają tym bankom o tej strukturze opartej o obligacje rządowe, te małe banki ulegają ogromnym problemom, tak? To widzimy, bo kolejne są już w kolejce. First Republic Bank, podobno już około 190 banków stoi w kolejce do tego, żeby zgłosić się, że mają problemy w Stanach Zjednoczonych. Ile? 190 banków. 190. I teraz co się dzieje? No te banki małe będą podlegały konsolidacji. Czyli większe banki zaopiekują się tymi małymi bankami, tak jak to zdarzyło się w Europie. Tak? Czyli mamy USBS, który wykupił Credit Suisse za ułamek wartości. Czyli można powiedzieć, że przejmuje sporą część tego kawałka tortu. Czyli mamy konsolidację bankową. Jak mamy małych i średnich przedsiębiorców w tych bankach, są takie dane, które mówią, że w małych i średnich bankach w Stanach Zjednoczonych jest tak naprawdę połowa aktywów. To co się dzieje, jeżeli duży bank przejmuje mały? To zabiera i klientów, i aktywa tego banku, tak? Mało tego, tam w tych bankach, tych małych bankach 80% kredytów było udzielanych, znaczy 80% kredytów na nieruchomości komercyjne udzielane było przez małe banki, małe i średnie. 45% kredytów konsumenckich udzielanych było przez banki te malutkie. Więc tymi słowy chcę powiedzieć, że w tym momencie przez tą konsolidację owieczki zaganiane są do jednej zagrody. A część tych owieczek ma sporo wełny na sobie, więc tą wełenkę łatwo ściągnąć z tych owieczek, jak one są w jednej zagrodzie. System bankowy podlega potężnej transformacji. My tego jeszcze być może nie widzimy, ale transformacja zmierza ku pieniądzom cyfrowym. To jest jeden z symptomów. Ku temu, żeby w ogóle zniknęły z rynku małe banki, czyli banki przede wszystkim komercyjne. Jak łatwiej jest prowadzić taką wielką transformację, która będzie zmierzała do wprowadzenia cyfrowego pieniądza, które wymaga też ogromnej kontroli tego całego procesu? Łatwiej to zrobić, jak mamy 3-4 duże banki, czy jak mamy setki banków? Oczywiste. Mhm. Więc myśmy zobaczyli już, można powiedzieć, golenie tych owiec podczas lockdownów, czyli najsłynniejszej choroby świata. Później na skutek podnoszenia cen energii, bo wojna na Ukrainie. I teraz mamy podnoszenie stóp procentowych, czyli doprowadzanie do tego, że jest coraz trudniej pozyskać kapitał dla takich małych i średnich spółek. A z drugiej strony ich banki znikają i teraz konsolidują się w potężne molochy. Przykładem może u nas będzie taki bank spółdzielczy. Tak? Idziemy do banku spółdzielczego. Łatwiej chyba negocjować warunki chociażby kredytowe czy warunki depozytowe w banku, który jest lokalny. I teraz wyobraźmy sobie, że idziemy z tym samym tematem do potężnego banku. Czy tam jest jakiś poziom negocjacji? Tam jesteś leadem, no-name'em w banku spółdzielczym. Przecież często właściciel zna przedsiębiorców lokalnych i dlatego na takiej zasadzie współpraca, tak? Bo wszystkim się to opłaca i też znają właściciele banków, przedsiębiorcę, który pożycza, wiedzą jak działa. I żeby tutaj jeszcze dodać wiarygodności temu, co powiem, to w Ameryce dzisiaj w tych wielkich bankach uproszczona została procedura przyjmowania nowych klientów do zakładania kont bankowych w tych molochach bankowych. Dlaczego? No bo ludzie sami, widząc co się dzieje w tych małych, średnich bankach, przenoszą kapitał, co jest całkowicie jakby normalne, tak, racjonalne. Ale no niestety widzimy w tym momencie to, co powiedziałam, zapędzanie owiec do wspólnej zagrody, która za chwilę zostanie zamknięta i dowiemy się, że pewnego razu mamy CBDC i nie wyjdziemy już nigdy z tej zagrody. Także ja widzę taki proces na naszych oczach, który się dzieje. Ale dodam, że to jest tylko góra lodowa, na którą płyniemy. Wierzchołek tej góry.
I w moim przekonaniu kolejnym takim sektorem, może się Grzegorz domyślać, bo to jest też bardziej twoja działka, który może ulec przejęciu, jest rynek nieruchomości. Tak, to jest na pewno moja działka bardziej niż metale. Mimo że interesuję się i jednym i drugim, ale faktycznie w nieruchomościach widać spore zmiany. No widać zatrzymanie akcji kredytowej już od wielu miesięcy. Jakieś symptomy socjalistycznego programu bankowego, które zapowiadane jest chyba na czerwiec czy na lipiec. Mówisz o tych 2% hipotekach. Tak, 2% hipotekach, do których wszyscy dopłacimy przecież. No bo przecież dzisiaj koszt kredytu z marżą jest na poziomie 9%. Plus minus, tak, no to kto dopłaci 7%? No każdy z nas, kto nawet nie będzie tego mieszkania czy innej nieruchomości kupował w tym roku. Więc to jest jeden z programów. A to nie wszystko, bo przecież certyfikaty energetyczne. Tak, to jest coś, co oprócz tego, że stopy procentowe rosnąc, można powiedzieć, że zamarła, dzięki temu, w cudzysłowie oczywiście, zamarła akcja kredytowa. To odczuwają na razie mali deweloperzy, tak? Bo już słyszę tu w okolicy, że jest coraz większy problem, ale też przedsiębiorcy, tak, którzy wynajmowali duże powierzchnie biurowe. Oni tak samo mają problemy na skutek rosnących ogromnie kosztów energii, kosztów najmu i każdy teraz próbuje ciąć koszty i te powierzchnie biurowe są w coraz mniejszym stopniu wynajmowane i konsekwencje są tego takie, że jeżeli stopy procentowe zostaną na tym samym poziomie, nawet na którym są, ale oczywiście czasowo, ceny nieruchomości mogą spadać, tak? Bo przecież jeżeli jeszcze dodamy do tego te całe certyfikaty energetyczne, które zostały narzucone przez Unię, no to się zaraz okaże, że mało kogo będzie stać na to, aby jakby te normy spełnić, tak? Które słyszałam, że Polska chce być przodownikiem w tych normach. Już w Niemczech są niższe niż u nas. I gdzieś tam widziałam jakieś wyliczenia, że średnio na taki dom to jest kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy, może nie set, ale powiedzmy do 100 000 złotych. Taka powiedziałam transformacja energetyczna nieruchomości. No i teraz ile osób starszych, które mają swoje nieruchomości, żyją z emerytury, będzie gotowych na to, żeby takie wyzwanie podjąć. Już widzieliśmy w tym roku, myślę, Kasiu, i to jest apel, informacja do wszystkich, którzy to zauważyli w tym roku. Już przecież zima, która się rozpoczynała, widzieliśmy ceny energii. Tak. Ceny energii, gdzie to kosztowało kilkanaście tysięcy na przykład na sezon. I to już był problem dla wielu osób, które po prostu oszczędności nawet takich nie mieli, bo zarabiają, mają emeryturę na poziomie 2000. Tak, plus do tego raty kredytu, które praktycznie się podwoiły. Też czytałam taki artykuł, że Polacy już sięgają naprawdę do swoich oszczędności, a ci, którzy ich nie mają, no to ciężko mi nawet je zbudować, tak, w obliczu tak rosnących kosztów. I teraz zmierzam ku temu, że ceny nieruchomości powiedziałam, w krótkim terminie, w moim przekonaniu, zaczną spadać. Ale chętnych do zakupu będzie sporo. Myślę, że już są tacy, co zacierają ręce, nazywają się fundusze inwestycyjne, które będą oczywiście tym kołem ratunkowym, o którym powiedziałeś, że to jest problem, to teraz jest koło ratunkowe. Tak. I którzy w różny sposób, bo myśmy się zastanawiali, może odwrócone hipoteki, może jeszcze inne narzędzia, których nie znamy, przejmą te nieruchomości, załatwią cały remont, ocieplenie, no i będziemy wynajmować nasze nieruchomości od funduszy, także znowu hasło, które znamy, nie będziesz miał niczego, będziesz szczęśliwy, ponownie gdzieś tam wraca do nas jak bumerang. No tak. No może to będzie propozycja, tak jak mówiłaś, odwróconej hipoteki, może innego programu, którego dzisiaj nie znamy. Przecież starsze osoby, które nawet są właścicielami swojego małego 40-50 metrowego mieszkania, a i tak płacą bardzo wysoki czynsz do administracji na poziomie czasami 1000 zł plus media, no to jest czasami połowa emerytury. Dokładnie. I może będzie propozycja, że certyfikat i koszty związane z tym załatwimy i może jeszcze pokryjemy cały koszt czynszu do administracji, ale zostaniemy właścicielem po śmierci. Naszą własnością teraz albo kiedyś. Dokładnie. Także ja bym to nazwała wprost, to zjawisko. Jeżeli takowe zaistnieje, proszę obserwujcie, bo ja tylko mówię teraz o jakiejś hipotezie. Jeżeli to się wydarzy, to możemy to wprost nazwać transferem majątku. I nakładając na siebie te działania bankowe, czy działania w ogóle związane z tym, że w czasie najsłynniejszej choroby świata, podczas lockdownów bardzo wiele firm się pozamykało. Opowiadaliśmy na niejednym nagraniu, tak, ile małych firm, rodzinnych firm zamknęło po kilkudziesięciu latach swojej działalności i tak naprawdę ustąpiło, jakby można powiedzieć, rynek swoich klientów wielkim korporacjom, albo zostali przejęci, jeżeli to były większe firmy, za ułamek ceny.
To samo się dzieje teraz z bankami, bo też za ułamek ceny są kupowane razem ze swoimi klientami, z depozytami i tak dalej. No i trzecia grupa, no to są nieruchomości, które również podlegają wielkiej konsolidacji. Czyli widzimy, że no, majątek jest bardzo skutecznie transferowany ku największym tego świata, czyli ku wielkim korporacjom. Ale posługując się tym obrazem góry lodowej, na którą płyniemy... No właśnie, ja chciałem, Kasiu, bo teraz dobrze, że przypomniałaś, to czekaj, żebym ja to dobrze zrozumiał. No bo opowiedziałaś teraz przez ten czas, długi czas, tylko to, co się wydarzyło w marcu, tak. to co zauważyliśmy. Tak, plus te nieruchomości to jest coś, co gdzieś tam uważam, że się wydarzy. Tak, to się wydarzy, bo już od kilku tygodni o tym mowa. To teraz pytanie, tak żebym dobrze zrozumiał, czyli to, co widzimy jako górę lodową, to, co widzimy, to jest ten marzec, a to, co nie widzimy, to jest jeszcze coś, co będzie więcej i ty chcesz o tym opowiedzieć? W kilku zdaniach. Bo ja już myślałem, że więcej się nie wydarzy, że w marcu już było tyle Nie, w marcu wydarzyło atrakcji. się coś jeszcze, co jest spektakularnym wydarzeniem, co jest największą rewolucją, która przed nami i w trakcie której jesteśmy. Możemy powiedzieć, że płyniemy na tą górę lodową i to, o czym opowiadaliśmy teraz przez ostatnie pół godziny, to jest wierzchołek tej góry lodowej. To jest wszystko to, co widzimy nad lustrem wody. Ale to, co jest pod lustrem wody, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co się wydarzy w zetknięciu z tą częścią góry. Co jest pod wodą? ChatGPT, sztuczna inteligencja, rewolucja technologiczna, która ma miejsce. Jeżeli ktoś mnie zapyta, co się wydarzy, mówię, nie wiem. I nie wiem, czy jest ktoś, kto jest w stanie powiedzieć, co się wydarzy, bo przestrzeń między poprzednią wersją czatu, a dzisiejszą wersją czatu to jest odległość kilku miesięcy, a poprawa jej działalności to jest 500-krotność jej poprzedniej zdolności obliczeniowej, bazy danych i tego, co jest w stanie zrobić. I to jest rewolucja, która dotknie wszystkie sfery naszego życia. Sposób, w jaki się komunikujemy, w jaki pracujemy, podróżujemy, korzystamy ze służby zdrowia. Każda dziedzina życia, którą możemy sobie wyobrazić, zostanie w jakiś sposób zmieniona, ulegnie transformacji na skutek tej rewolucji technologicznej. No ale to poczekaj, Kasiu, bo ja słyszę z każdej strony. Z każdej strony. No tak próbuję sobie znaleźć kogoś, kto mówił o czacie GPT w negatywnym świetle. No to kilka może osób z tej całej chmary, setki ludzi, którzy chwalą i mówią, że to jest rewolucja, tak jak początki internetu, gdzie część osób mówi, my nie potrzebujemy internetu, przecież telefon jest albo faks. Po co my będziemy przez ten internet robić? I powiedzcie to tym ludziom, którzy wtedy tak mówili, pokazując dzisiejszy internet, który daje takie możliwości. Więc wydaje się, że to też może być taka pozytywna zmiana. Słuchajcie, ja znowu dla jasności w żadnym zdaniu na razie nie powiedziałam, że jest negatywna. Posłużę się słowami Stanisława Lema, który powiedział, że sztuczna inteligencja jest jak brzytwa. Można się ogolić, można sobie podciąć żyłę. Dlatego tu jest naprawdę ogromna praca przed nami. Praca z naszą świadomością, naszą dojrzałością, naszą moralnością przede wszystkim, aby sztuczna inteligencja nam służyła. To będzie wyjątkowe wyzwanie. Stoimy naprawdę w obliczu, powiedziałabym, nowego zdefiniowania, czym jest człowieczeństwo. Gdzie się zaczyna człowiek, a gdzie się zaczyna maszyna. Żebyśmy tego gdzieś na tej drodze nie zgubili. I to jest chyba to największe przesłanie. Drugie jest takie ważne dla mnie, które chcę powiedzieć, że wszystkie zawody specjalistyczne, które dzisiaj wydają się być bardzo atrakcyjne, i to też mówiliśmy na filmie Squid Game, tylko wtedy to się wydawało większą abstrakcją niż dzisiaj. Zawody mam na myśli informatycy, programiści, projektanci wnętrz, architekci, lekarze. No, żebyśmy się dla tutaj tych, którzy są na początku czaty GPT przygotowali na współpracę. Zdał egzamin lekarski, tak? Tak. I to podobno z jakimś super wynikiem. No, i lekarski, chyba adwokacki. Adwokacki też. Generalnie chodzi o to, że dzisiaj studiując już, jeżeli jest młodzież, która w tą stronę chce iść, tych specjalistycznych zawodów, musi pamiętać, że
Jak oni skończą te studia, to będzie nowe oblicze świata dzięki tej technologii. I nie możemy się na nią obrazić. To nie o to chodzi, żebyśmy teraz, tak jak już na jednym z filmów powiedziałam, teraz przenieśli się do wiosek, tak, zaczęli żyć jak ludzie w średniowieczu. Nie w tym rzecz. Postępu technologicznego nie da się zatrzymać. On jest wpisany w naszą ludzkość, w nasz postęp. Tylko pytanie, co my z nim zrobimy, jak my go wykorzystamy. I jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę przekazać, ona jest taka bardziej filozoficzna. Dlatego, że jakby w tych wszystkich filmach mam takie odczucie, jak chcecie posłuchać, nie tylko mnie, ale wielu osób, chcemy jakby zajrzeć za kurtynę dzisiejszego dnia. I chcemy zobaczyć, co będzie jutro, żeby się na to przygotować. I to jest jak najbardziej słuszne, to jest normalne, bo to nam daje jakąś stabilizację, poczucie bezpieczeństwa. Ale ja chcę powiedzieć, że coraz bardziej należy się przygotować na to, że będzie jedna wielka niewiadoma. I kiedy ja się przygotowuję do wywiadów, to zawsze zadaję takie jakby do wszechświata pytanie, co ja mam wam powiedzieć mądrego. I słuchajcie, w gronie moich książek znalazłam książkę, która chyba jest, jej tytuł sam w sobie jest dzisiaj takim głównym przesłaniem. Jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o to, co on wyraża, bo to jest książka Krishnamurtiego Wolność od znanego. I teraz taki coming out, który chcę wam powiedzieć. Otóż, tylko nie wycinajcie tego. Jakby przez wielu z was uważana jestem za jako osobę świadomą. I ja dzisiaj sobie myślę, ale jaka świadomość? Jaka świadomość? My mamy tylko wiedzę, te wszystkie książki, te globalistyczne, które wam opowiadałam. Tak naprawdę ja dzisiaj na to patrzę z punktu widzenia właśnie tej sztucznej inteligencji, że to jest tylko wiedza, bo przeczytałam te książki, to jest wiedza o tym, co się wydarzy, to jest chwycenie się kolejnej jakiejś ideologii, która została przez kogoś nam zapodana. I nam się wydaje, że jak my ją znamy, to my już jesteśmy tutaj królami i my jesteśmy bardziej świadomi od tych innych. Nie. Dzisiaj ta sztuczna inteligencja, która wchodzi w nasze życie i będzie wchodziła jeszcze mocniej, ona zmieni wszystko, a zatem wszystko to, co do tej pory czytaliśmy, wiedzieliśmy, może się okazać jutro nieprawdą. I musimy wiedzieć, że sztuczna inteligencja jest na takim etapie rozwoju, jak to szef firmy, ja się teraz znowu posłużę kimś, tak, żeby nie tylko tutaj być taki, że nie wiem, jakiej mądrości posiadłem, bo ja też słucham, czytam, im więcej mądrych ode mnie, tym lepiej. Jest to firma Nvidia, szef tej firmy, czyli firmy, która tworzy, można powiedzieć, moce obliczeniowe dla sztucznej inteligencji. Całe farmy, całe pola. Powiedział, że dzisiaj, to co się dzisiaj dzieje, to jest tak jak 2007 rok i ogłoszenie przez Steve'a Jobsa, oto mamy iPhone'a. Przypomnę, że przed iPhone'em nie mieliśmy żadnych smartfonów. Czy to była rewolucja? Teraz przypomnijcie sobie, jeżeli są starsi słuchacze niż 2007 rok, jak wyglądała ta technologia telefoniczna, z której korzystaliśmy, jak jeszcze nie było smartfonów, a jak wygląda dzisiaj. Jak się zmienił nawet sam telefon, czy to iPhone obojętnie, czy jakiś inny Android. I on o tym mówi, wiedząc wielokrotnie więcej niż my teraz. Że stoimy przed wielkim nieznanym. Dlatego ta wolność od znanego, że my sobie pozwolimy na to, że przyjmiemy do naszej właśnie tej lękliwej świadomości, że nigdy nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich elementów tej układanki, którą przez wszystkie dotychczasowe nagrania, tak mówiłam, żebyśmy składali. Żebyśmy pozwolili sobie po prostu też popłynąć trochę, tak? Że nie kurczowo się trzymać starego. Zmiana nadchodzi i to jest zmiana niewyobrażalna. Może się okazać, że choroby, które dzisiaj są, będą uleczalne. Ktoś powie, Boże, to teraz będzie o nowych technologiach. Nie, ja staram się połączyć, ale nigdy nie zapomnieć o tym, kim my naprawdę jesteśmy jako ludzie. Że my nie jesteśmy tylko inteligencją. Bo sztuczna inteligencja będzie za chwilę przewyższać naszą inteligencję wielokrotnie. Dzisiaj są już pluginy, czyli są wtyczki do tej inteligencji. Ona się może wszędzie, w każdej firmie zostać zaimplementowana. Zgodnie z tym, co mówił szef tej Nvidii, to połowa spółek na Nasdaqu już korzysta już z tej mocy obliczeniowej i będzie uczyła swoje własne sztuczne inteligencje. Bo każdy z nas może swoją własną, można powiedzieć, wyuczyć. I teraz
to, co jest najważniejsze. Jesteśmy na etapie uczenia sztucznej inteligencji. To jest najważniejsze, dlatego powiedziałam, mamy te 1,5 roku po to wtedy, w tym 2021 to powiedziałam, żebyśmy my doszli do takiego poziomu świadomości, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, kim my jesteśmy, co czyni nas ludźmi i żebyśmy nabrali tej wewnętrznego przekonania, że jesteśmy, mogę to powiedzieć wprost, iskrą Boga w człowieku i żebyśmy my teraz popatrzyli, że ta sztuczna inteligencja to jest naczynie, do którego będziemy teraz wlewać po kolei. Każdy coś od siebie. Pytanie, co tam dołożysz? Co wlejesz do naczynia? Bo jeżeli ta woda w tym naczyniu, dajmy na to, ta substancja będzie brudna, będzie tym, co nie wyszło z ciebie na światło dzienne, ale tam nieświadomie to przelałeś, to coś, czym jest sztuczna inteligencja, zmultiplikuje to, powiększy i na tej bazie zacznie tworzyć. I to jest moje przesłanie na dzień dzisiejszy, że jesteśmy tak naprawdę, ten kryzys bankowy to jedno, ale jesteśmy na progu dużo większej rewolucji. Może się zaraz okazać, że kiedy my robimy biznesy, to my dzisiaj wiemy, że robimy biznesy, jak już powiedzieliśmy, nie tylko muszę sprawdzić, jaki jest mój kontrahent, ale jego bank, tak? Bo za chwilę się może okazać, że jego bank nie istnieje, ale w dobie tej technologii, także blockchainowej, my nie musimy z tego banku w ogóle nawet skorzystać, rozumiecie? Czyli wchodzimy w taki etap, że ci globaliści, oni może również nie są w stanie jeszcze, jak najmądrzejsze głowy tego świata nie ogarniają tego, to ja kładę hipotezę na ten stół, że oni też tego nie rozumieją. I teraz to jest wyścig między nami a nimi. To być może jest nasza droga do wolności. Tylko musimy ją mądrze wykorzystać. Zachowując najwyższy poziom, jeszcze raz podkreślę, etyki, moralności. Może się okazać, że za lat parę my tu będziemy mieli więcej czasu dla siebie. Powstanie przestrzeń do rozwoju. Pytanie, co z tym czasem będziemy robić, bo to też jest takie pytanie, tak? Jeżeli nie masz nic w sobie, definiuje cię tylko to, że jesteś, nie wiem, prawnikiem, adwokatem, informatykiem, jakby ojcem, matką, mamy tylko etykiety. Jak my nie zajrzymy w głąb siebie, kim my naprawdę jesteśmy, może się okazać, że jak tam to wszystko odpadnie, to my się rozpadamy. A tak nie jest. Jeszcze jedną książkę wam pokażę. Już ostatnią i kończymy. To jest również filozoficzna książka o tym. Składa się w zasadzie z pytań. Kim jesteś? Pytań, na które nie padają żadne konkretne odpowiedzi, ale może właśnie tym pytaniem warto zakończyć teraz to moje wystąpienie. Kim jesteśmy? Kim jesteśmy, jeżeli odrzucimy wszystkie definicje, do których do tej pory byliśmy przyklejeni? Co czyni nas ludźmi? Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.